Przepraszam bardzo. Czy pamięta pani kartki na mięso, czy w latach 80. talony na buty? Przepraszam bardzo. Czy była pani zakochana w latach 80.? Przepraszam. Przepraszam bardzo. Dzień dobry.
to się zaczęło? Kiedy zaczęło się to, co toczy nasz kraj? Kiedy zaczęła się wojna? Wojna, 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 wojna! Wojna z rzeszą pokonanych. Bez radości spełnienia, bez satysfakcji. Chyba że satysfakcji z tego, że kraj płonie. Z tego, że płomienie spalają wszystko. Z tego, że nikt już ich nie powstrzyma. Nie ma straży pożarnej, gaśnic ani wody. Nie ma drzew, kwiatów, są tylko nowe stosy. I rzesza uśmiechniętych zapałkami. I rzesza uśmiechniętych zapałkami. Dzieci potem płaczą. Ogień szybko suszy ich żenujące łzy. Wojna, 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 wojna. Płonie wszystko. Po przejściu ognia zostaje tylko popiół. Czarny popiół. Na który spada potem deszcz. Popiół z deszczem zmienia się w czarne błoto. Wszechobecne błoto. Nie ma już nikogo, kto byłby czysty. I żadnego źródła, w którym można obmyć twarz. Wojna, 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 wojna! Jest to miejsce. Miejsce święte. Miejsce przeklęte. Nienaruszone. Święty Gaj. Kolonos. Gaj bogów dawniej zwanych wolność. Gaj bogów dzisiaj zwanych nienawiść. Gaj bogów dawniej zwanych wolność. Gaj bogów dzisiaj zwanych nienawiść. Gaj bogów dawniej zwanych wolność. Gaj bogów dzisiaj zwanych nienawiść. Gaj bogów dawniej zwanych wolność. Gaj bogów dzisiaj zwanych nienawiść. Kto to jest? Co on tutaj robi? Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno rozmawiać. Co to jest? Co on tutaj robi? To przeklęte. Nie wolno wchodzić. Nic nie wolno. Tu nie wolno rozmawiać. Tu nie wolno rozmawiać. Tu nie wolno się modlić. Tu nic nie wolno! To święte miejsce. To przeklęte miejsce! To niczyje miejsce! Odejdź stąd. Precz. Jeśli nie chcesz, byśmy wyrzucili cię siłą! Precz! 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 Czy wy jesteście ślepi? Czy wy nie widzicie, kto wrócił? Kto się modli? Czy wy nie widzicie? Kim jest ten człowiek? Kto to jest? Czy ktoś go zna? Kto to jest? Kim jest ten człowiek? Kto to jest? Czy ktoś go zna? Kto to jest? Kim jest ten człowiek? Kto to jest? Czy ktoś go zna? Kto to jest? To on. Chodź, chodź, pogromca Sfinksa. Ostatni prawdziwy król tych ziem, to on.
Przynajmniej męski. Czemu tyle lat go nie było? Czemu milczał, gdy koronę wziął kreon? Czemu milczał, gdy ginęła wolność? Czemu milczał, gdy zginął pierwszy człowiek? Czemu milczał, gdy zapłonął cały kraj? Czemu milczał, gdy ginęli ludzie i wartości? Niech powie, skoro to on! Niech powie! Powiem. Wyrzucacie mnie. Nie pamiętacie mnie. Tak, to prawda. Zniknąłem. Ale to nie ja jestem winien. Ale wy. To wy zmieniliście mnie takim, jakim jestem dzisiaj. To wyście mnie wyrzucili i zakneblowali mi usta. Mnie, który pokonałem dręczącego was przez lata czerwonego sfinksa. Mnie, który na jego trupie zbudowałem ołtarze bogom wolności. Mnie, który byłem waszym ukochanym wodzem, którego zaraz odrzuciliście, sponiewierali, splugawili, opluli, odarli ze wszystkiego, wyrzucili na śmietnik. Zdrajcy. I wy teraz krzyczycie precz? Wy? A to ja was tu nie chcę. To ja wam mówię precz. Co tak stoicie? Co tak patrzycie? Boicie się mnie. Zawszeście się bali. Wszystkiego. To ja jeden miałem odwagę powstać, iść, szukać, błądzić, podejmować czasem złe decyzje, ale zawsze konsekwentnie dążyć do celu, który sobie wyznaczyłem. A wy? Gdzieżeście byli? Jak czerwony sfinks panoszył się po naszej ziemi? Co? Jego też opluwaliście? Czy z uśmiechem i zadowoleniem lizali go po jego czerwonych jajach? Gdzie była wtedy wasza mądrość, wasza siła, wasze poczucie sprawiedliwości i odpowiedzialności za państwo, za naród? A ja wam powiem gdzie. W dupie. Dopiero musiałem przyjść ja. Ja dałem wam wolność. Ja otworzyłem wszystkie drzwi i dałem wybór, przez które z nich przejść. A wy? Wy wybraliście wszystkie, co najgorsze.
Mam was za nic! Zostawcie mnie! Pozwólcie mi się modlić. Jesteście dla mnie nikim. I ostatnie. A więc jednak To. wróciłeś. Umierasz. Po coś tu przyszedł, Tezeuszu? Sprawdzić, czy żyjesz. Żyję. Jak się masz? Dobrze, idź już stąd. Trwa wojna. Nie metaforyczna, realna. To codzienność dla nich. Przerażonych, rozżalonych, smutnych. Patrz. Głupi i otumaniony. Nie chcę patrzeć. A mówisz jak kreon, który nimi rządzi, który ich wyśmiewa, pomiata, a oni wściekają się, zrzymają. I nic nie robią. Raz na tydzień pojawia się lider, przywódca, który ma ich poprowadzić, obalić Kreona, przywrócić rządy prawa, co niektórzy wtedy odzyskują nadzieję, ale po kilku dniach ten lider znika. Skopany, zmiażdżony, opluty, najczęściej przez swoich. I znowu cisza, bo nie ma nikogo. Nikogo takiego jak ja. Rozejrzyj się. Na ciebie się patrzą. Za ciebie się modlą. Ciebie słuchają. Przecież łechce cię to i napawa dumą. Mnie już to nie obchodzi. Nieprawda. Łechce cię to i napawa dumą, bo wróciłeś i przemówiłeś mocno, ostro, nie jak człowiek udający się do grobu, ale jak władca, jak prawdziwy król. I oni stanęli i słuchali cię. Dalej stoją, czekają, co im jeszcze powiesz. Ja im powiem, rozejdźcie się. Idźcie do domu. A może siedzenie w domach im nie wystarcza? Może właśnie po to tu stoją? Ludzie, nikt was tu nie chce. Idźcie do domu.
Przyjaciel. Ty, który otrzymałeś ode mnie urząd i wszelką pomoc, chociaż robiłeś wszystko, żeby mnie zniszczyć, który strąciłeś mnie z należnego mi miejsca i doprowadziłeś do mojego wygnania. Ty tu przychodzisz i mówisz do mnie, przyjacielu? Przychodzę tu, żeby cię stąd zabrać. Jesteś dzieckiem czasu wojny. Wszystko musiałeś zawsze wywalczyć sobie sam. I tak wywalczyłeś wszystko. Ale kiedyś. A dzisiaj mamy czasy pokoju. Ty śmiesz mówić o pokoju? Tylko chorzy wichrzyciele jak ty potrafią nazwać pokój wojną. Ale ty patrzysz ze zewnątrz, z jakiejś takiej fałszywej perspektywy. Spróbuj spojrzeć z miejsca, z którego ja patrzę. Zobaczę. Płonący kraj. Zobaczysz kraj piękny i kwitnący. Ale tak, potrzebujący reform, jak każdy inny mający swoje problemy. A ty jesteś jednym z nich. Ja? Problemem tego kraju? Ja, który dałem temu krajowi wolność? Kiedyś tak. Kiedy ty strachliwie kryłeś się za moimi plecami. Siedziałeś w tej swojej szczurzej norze gdzieś, gdziekolwiek. Daleko. Bardzo daleko. Aż lud prawie o tobie zapomniał. Ja też o tobie zapomniałem. I dobrze. Dobrze dla ciebie. Było ci cicho, wygodnie, spokojnie, aż do dziś. Bo dziś... umierasz. Ja umieram. Większość moich doradców mówiła, żebym tu nie jechał. Żebym dał zdechnąć ci w spokoju, bez większego rozgłosu. Większość moich doradców jest tak głupia. Nie wiedzą, jaką siłę rażenia ma śmierć. Jaką wartość ma dobrze zainwestowana trumna. Jedziesz ze mną w limuzynie lub karawanie bez znaczenia. Idziemy. Nie. Twoje nie ma już żadnej siły. Teraz to ja mam głos i tylko moje nie się liczy. To ja wpływam na teraźniejszość, ale też przeszłość. I przyszłość. Skoro tak jest, to po coś tu przyszedł? Zostaniesz postawiony przed sądem. Odbędzie się proces publiczny, dostaniesz mównicę. Mównicę na ławie oskarżonych, z której będziesz mógł znów przemawiać do całego narodu. A powrócisz. Tak jak cały czas marzyłeś. Nie proponowałbyś mi tego, gdybyś miał choć cień wątpliwości, jaki będzie wynik tego starcia. Ty masz zbyt wielkie mniemanie o sobie, by nie myśleć, że i tak mnie pokonasz. Zresztą nawet gdybyś miał polec, będzie to śmierć nieporównanie wspanialsza niż ten desperacki teatrzyk, który tu odprawiasz. Idziemy. Idziemy!
Nie będzie tutaj przemocy, Kreonie. Ty chcesz mnie powstrzymać? Ty? Sam nie. Że za tobą nikogo nie ma. Kilka pielęgniarek, nauczycielek, lekarek. Zbiegły się szukając sensacji. To realna siła. Dla mnie to jest realny powód do śmiechu. Nie doceniasz obywateli. Doceniam. Ale akurat nie tych. Mówisz to głośno przy nich? Im szybciej to usłyszą, tym szybciej staną po mojej stronie. No, jakoś nikt się nie rusza. Zobacz. Widzisz? Widzisz? Omal nie zginęli ludzie. Omal. Ja nie chciałem ich śmierci, ja nie chciałem, nie. Ja nie chciałem. Ty nie zrobiłeś nic. Rozejrzyj się. Trochę mi słabo. A zaraz mi przejdzie. Wokół stoją ludzie i słuchają. Czekają. A ilu was tam jest? Żadna siła. Protestujecie, bo Kreon wam na to pozwolił. Niech was tu przyjdzie 100 000. Niech was tu przyjdzie 1 000 000. To odpowiem. Powiedz tylko, że przyłączasz się do naszej walki ty, a już za godzinę zobaczysz ludzi. Zobaczysz i usłyszysz głosy, które połączą się w wielki chór, od którego zadrży ziemia. Ale o czym ty mówisz? To jest ten dzień. Dzień, w którym możesz stać się tym, kim byłeś, tylko lepiej, pełniej. Przejdziemy przez to razem, wspólnie, solidarnie. Wszystkich nas ta walka zmieni. Uformuje, oczyści, uformuje na nowo w nowym, szczęśliwszym świecie. Ciągle tylko mówisz my, nam. Pięknie odmieniasz słowo wspólnota. A ja cały czas pod tym słyszę jakieś niespełnione ja. Jak to ja wyjdzie na wierzch, to wtedy podepczesz wszystkie my, nam. Wyrzucisz na śmietnik słowo wspólnota
i będziesz szukał tronu, żeby posadzić na nim swoje 4 litery. O, a mówisz jak prorok, którym nie jesteś. Nie, mówię, bo znam to z własnego doświadczenia. To podziel się. Podziel się nim, żeby nie stało się moim i prowadź nas, mnie. Bądź jak kiedyś, jednocześnie inaczej niż kiedyś. Nie tego chciałeś? Nie. Ty. O co ci chodzi? O co, żebym ja cię zaprowadził do pałacu, na tron? On jest i jeszcze długo będzie zajęty. Kreon wie, co robi. Nie, żebym się z nim zgadzał, ale jest jednym z niewielu w tym kraju, który ma jakąś wizję. Ohydną, wstrętną, ale jednak wizję. A ja jej nie mam? A to nie chodzi o to, czy ty masz, czy nie masz. Chodzi o to, że on tę swoją wizję realizuje, a ty o niej tylko pięknie gadasz. Ta wojna to jedyne, co mamy! Jedyne co mamy! Ta wojna to jedyne, co mamy! Nie możemy tego stracić. Nie możemy stracić jedynej rzeczy, która nakazuje nam rano wstać. Daje resztki sił do nienawiści. Jest naszym Bogiem. Będziemy walczyć! Będziemy walczyć! Będziemy walczyć! Aż podpalimy cały kraj. Aż wodą zaleje wszystko i wszystkich. Wtedy już nic nie będzie nas obchodzić. Wtedy już nic nie będzie nas obchodzić. Wtedy już nic nie będzie nas obchodzić. Wtedy już nic nie będzie nas obchodzić.
Jak się czujesz, ojcze? Opuściłeś mnie. Wybrałeś swoją własną drogę. Inni ojcowie cieszą się z samodzielności dzieci. Ja cię spłodziłem, ale nie wychowałem. Miałem do wyboru albo państwo, albo rodzinę. I wybrałeś. Wybrałem i stworzyłem dzieło. Tak. To prawda. Dzieło wielkie, nienegowalne, ale należące już do przeszłości. Ty zrozum. Przecież po zabiciu Sfinksa zaczęła się nowa teraźniejszość, nowa przyszłość. Tak, nowy świat, na który nie masz już wpływu. Jesteś tego tak pewien? Kreon miał rację. Ty zresztą wiesz to aż za dobrze. Twoje czasy już się skończyły. A nie, widzisz, kiedy ja pokonałem Sfinksa. A to znowu mówisz o sobie? O sobie w czasie przeszłym? To Nie co- męczy cię to? Dzisiaj oprócz wspomnień o swojej heroicznej przeszłości nie masz już nic do zaproponowania. To co to ty zgadzasz się z Kreonem? W tej kwestii? Tak. Jeszcze zawsze mnie zaskakiwałeś, ale teraz to już naprawdę cię nie rozumiem. Ja go szanuję. Momentami nawet doceniam. Ale ja go obalę. Ty? Kreona ja? Jakkolwiek. Przecież zdradziecko założoną koronę trzeba zedrzeć. Choćby siłą. I co powiesz z tą koroną zrobić? Oddać. Komu? Do muzeum. Czasy królów dawno już się skończyły. Mrzonki, młodzieńcze, fanaberie mrzonki. Tato, nie ma nic złego w młodzieńczości. Oczywiście. Tylko widzisz, ta młodzież teraz to maszeruje czwórkami pod patriotycznym sztandarem. I niedługo zaczną mordować was. W imię narodu, ojczyzny, Kreona. A ty uważasz, że wtedy my będziemy w zadumie kontemplować, jak pięknie umieramy? A co? Co? Tak nie będzie? Kto za tobą stoi? Taki jesteś fajny, taki oczytany, otwarty, tak ładnie ubrany. Przyszłość narodu. Tylko ten głupi naród jakoś tego nie rozumie. Ilu za tobą stoi? 2, 3, 4 na 100? To nie o nich jest gra. Ale o 30, 40, 50 osób na 100, które nie popierają ani Kreona, ani Tezeusza, ani mnie. Ani niestety nie ciebie. Bo nie popierają nikogo. Nikogo z wyjątkiem siebie samych. Ci ludzie to jest kapitał. To jest moc. Chcę cię o coś prosić. Pokornie proszę cię, ojcze, żebyś stąd odszedł. Odszedł tam, skąd przyszedłeś. Odejdź. Nie drażnij Kreona. Nie dawaj nadziei Tezeuszowi. Nie pobudzaj ludzi. Bo obojętnie, czy wygrasz, czy przegrasz, czy umrzesz teraz, czy za 100 lat, to już nie jest twoja wojna. Odejdź. Nie zaprowadzaj pokoju. Nie błogosław. Zostaw.
Pozwól nam wszystkim podążać swoim torem, prowadzić swoje potyczki, walczyć o swoje wartości, ale już bez Ciebie. Proszę. Ojcze. Pogromca Sfinksa powraca. Tak rozpoczęła się przepowiednia. Zrobił się straszny tumult. Pogromca Sfinksa umiera! Krzyczeli, płakali, otwierali szampany. A miejsce, w którym umrze, stanie się miejscem błogosławieństwa i pokoju. Ale tego nikt już nie usłyszał. Nikt. Może oprócz Kreona. Dobrze Cię widzieć. Jestem Teirezjasz. Ten, który słucha bogów. Ten, który widzi zakryte. Ja nie patrzę na dzień dzisiejszy. Ja patrzę dalej, głębiej. Szukam ukrytego wzoru, metafory, znaku. Umierasz. To nie jest wróżba, widzenie. To fakt. Umierasz. Znikasz z ludzkiej pamięci, z historii. Każdego dnia jest ciemniej. Jeszcze kilka lat, a okaże się, że Ciebie nigdy nie było. Najstarsi umrą, dojrzali zapomną, najmłodsi nigdy się nie dowiedzą. Chociaż Ty i Twoje czyny na zawsze wyryte są w tkance tego kraju. Ale Ty sam się okaleczyłeś, oślepiłeś, a ja nie wiem, choć rzadko nie wiem, czy to była Twoja mądrość, czy głupota? Fascynujesz mnie, bo Cię nie rozumiem, bo nie umiem Cię przejrzeć, bo nie jesteś jak inny. Nie byłeś i nigdy nie będziesz, nawet po śmierci. Pogromca Sfinksa umiera. Ale pocieszyło mnie to. To zdanie nawet przyniosło mi ulgę. Jestem już zmęczony, wiesz? No ale nie mogę przestać. No muszę walczyć. Muszę, gdziekolwiek, o cokolwiek. Choć nikt nie traktuje mnie już jak prawdziwego przeciwnika. A ja czuję, że jeszcze mogę tak dużo. I wiem, że praktycznie już nie mogę nic. No ale nie mogę przestać. No muszę rządzić. Muszę. Bo to jest domena królów. A ja jestem królem. Może ostatnim królem tej ziemi. Z koroną lub bez. Tylko widzisz, to już nie ma żadnego znaczenia.
Bo najlepiej było umrzeć zaraz po obaleniu Sfinksa i z miejsca na pomnik, na karty historii bez żadnego ale. A przecież ja robiłem zawsze to, co do mnie należało. Nic więcej. I teraz też muszę uczynić to, co do mnie należy. Nic więcej. Tylko co należy uczynić? Jesteś herosem. To wiem. Czego ty się spodziewałeś? Pogromca Sfinksa umiera. Tak rozpoczęła się przepowiednia. Pogromca Sfinksa umiera. Pogromca Sfinksa. Co należy uczynić? Tylko co? No co należy uczynić? Co? Danka, idziemy. Jedna kropla, druga kropla, trzecia kropla, czwarta kropla, piąta kropla, szósta kropla. Deszcz, 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 leje. Deszcz, który nie boi. Deszcz, który nie koi. Deszcz, który nie gasi. Nie, nie, nie. Deszcz, który namacza. Deszcz, który zatapia. Deszcz, który zabija. Deszcz, który zesłała wściekłość bogów. Ludzie plują ogniem. We wszystko, wszędzie. Bogowie chłoszczą wodą. Nas, by zatopić. Przymierze w nienawiści, które stworzyć może tylko błoto. 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 Błoto, które rozrywa nasz kraj na miliony kawałków. Miliony kalekich wysp. I nieważne, do kogo należą. To, które rozrywa nasz kraj na miliony kawałków. Miliony kalekich wysp. I nieważne, do kogo należą. Topić. 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 Plujemy ogniem wokół. Dzieci czasem płaczą. Dorośli się nie skarżą. Walczymy. Nie o to, by było lepiej. Walczymy, by było gorzej. Innym. Spotkałam go
na jego ostatniej drodze. Spojrzał na mnie i powiedział: za chwilę przeniosę się do wieczności. Tam jest zresztą znacznie lepiej niż tutaj. Gdyby było gorzej, to przecież ktoś by uciekł, a nikt stamtąd nie wraca. No to ja mu mówię, żeby nie jechał takim patosem. Zaśmiał się, to już jest znacznie lepiej, ale zaraz potem dodał: chciałbym odejść do wieczności pojednany z mymi nieprzyjaciółmi. Jeżeli uczyniłem coś przeciwko mym wrogom, to proszę o przebaczenie i ja jestem w stanie wybaczyć wszystko. No nie wiem, czy on wierzył w te słowa, bo to zupełnie jak nie on. I mówię, naprawdę skończ z tym sentymentem, ponieważ tam, dokąd wybierasz się, naprawdę może być wesoło. Chciał coś jeszcze dodać, ale zrezygnował. Za to pomyślał sobie: właściwie to ja zapłaciłem ogromną cenę. Straciłem swoją rodzinę. A potem okazało się, że to, o co walczyłem w kraju, uległo wypaczeniu. Moje dzieci poszły nie tą drogą, którą trzeba. Ja nie mogę powiedzieć, żebym miał wspaniałe życie. Ja miałem najgorsze i najtrudniejsze życie, jakiego nawet nie mogłem sobie wyobrazić. Podałam mu oleje rytualne i szaty, żeby nie wchodził tam do nas w takich skarpetach i sandałach. Zdziwił się, że ubrania mają takie znaczenie i już chciał ruszać. Tylko resztki wrodzonego gadulstwa otworzyły mu usta. Jak ja już będę głęboko pod ziemią, to zaczną mnie chwalić, zobaczysz. Bo to, czego dokonałem, zasługuje na to niezależnie od poglądów. Ja jestem Atena, bogini mądrości, więc mu kawę na ławę wyłożyłam, żeby się nie łudził. Bo pochodzi z ziem, gdzie religią są zawiść i małostkowość. Odszedł powoli, jak nie on. No to ja jednak troszkę się wkurwiłam. Niby jestem nieczuła, bogini, zero empatii. Tylko że tutaj czegoś moja głowa nie rozumie. Co go tak stłamsiło? Może coś, czego wcześniej nie wiedział? Brak tłumów stojących z nim ramię w ramię. Przecież on zawsze był sam. Jak każdy, kto w życiu czegoś dokonał. On żył w oparach, które przynosi szaleństwo, przynosi natchnienie do wielkich czynów. Tylko kto z was to zrozumie? Czyny herosów to są czyny awanturników, kierujących się szaleństwem, kierujących się kaprysem, wyzwaniem, przyjemnością. To jest dobre. To jest wszystko trans, to jest trans życia, trans wielkich marzeń, trans, czyli skok w nieznane. Przez płot. Ja wiem. Większość ludzi ginie w labiryncie Minotaura. Znacznie łatwiej jest ulec niż pokonać potwora. Zobaczyli tylko kształt niewyraźny, śmiercionośny, nie poczuli nic. Ich ostatni krzyk był wyrazem zdziwienia, pół przerażenie, pół pustka. Nie zasłużyli nawet na nicość Hadesu. Ich kości nie rozsypały się w proch. Oni zgnili toczeni przez pleśń. Siedziałam ostatnio na kawie z Artemidą w Starbucksie. My, boginie, naprawdę uwielbiamy ziemskich facetów. No, bogowie zresztą też sporo działali z kobietami ludzkiego rodzaju.
Nas fascynuje wasza słabość, wasza śmiertelność, wasze błędy, wasze upadki, z których się podnosicie. Dla nas to jest zupełnie niedostępne. My jesteśmy wykuci z marmuru, totalnie doskonali. Ale właśnie to wasza śmiertelność. To jest totalnie sexy. Ta wasza wolność, cholerna wolność. To jest coś, co dla nas jest niedostępne. To właśnie budzi zazdrość, ale i pragnienie. Dla Greków herosi nie byli wzorcami do naśladowania. Mity to nie są, nie jest. Mity. Kurwa. Mity to nie jest lekcja katechezy. Podziwiano ich czyny, chociaż nikt nie miał tylu wad i grzechów na sumieniu, co oni. Brali te opowieści, bo te opowieści im sił dodawały, ponieważ one pięknie brzmiały przy rozpalonych paleniskach, bo ojciec mógł snuć synowi opowieści przez całą noc. Nikomu nie przyszło do głowy podejrzewać, że lew nemejski sam zdechł, a Herkules go tylko oskurował. Że koszula Dejaniry nie mogła płonąć, bo padał wtedy deszcz. Że na pomysł konia trojańskiego nie wpadł Odys, tylko jakiś pijany winem żołdak. Helena była gejem, Parys był Żydem. Ludzie, tylko kim byliby Grecy bez swoich mitów? Naprawdę, z gliny można ulepić piękną ceramikę, ale można ją też zamienić w błoto. Jak to Pindar, poeta, ujął. Najgłupszy rodzaj ludzki, którzy krzywią się na co mają. Ja bym też wolała, żeby ten monolog napisał mi Sofokles, ale każdy ma swój los i naprawdę nie ma na co narzekać. Proszę o ciszę. Waszą teraźniejszością, przeszłością, ale i przyszłością jestem ja. Ja, którego tak bardzo się boicie. Ja, którego tak bardzo chcielibyście się pozbyć. Ja jestem jeden z was. Błądzący jak wy. Ja znam wasze potrzeby i ja staję tutaj z konieczności, nie dlatego, że tego pragnę. Zamiast mnie miał być tutaj ktoś inny, ale go nie ma. Za to jesteście wy. Dlatego mówię, jestem. Nie wiecie, kim jestem, nie wiecie, skąd pochodzę, ani dokąd dążę. I niech tak pozostanie, bo nie o mnie tutaj chodzi, ale o was. Dziękuję. Dodam jeszcze. Boicie się mnie? Dobrze. Oskarżacie mnie? Też dobrze. Plujecie na mnie? Jeszcze lepiej. Boicie się mnie? Ktoś może powiedzieć, losy całego państwa na moje barki to za wiele. Ma rację. Ale ja pragnę, abyśmy ten ciężar dźwigali razem. Ja nie mam tyle pychy, aby sądzić, że sam, sterując państwem... Przyszliście tutaj. Brawo. Nie pobłądzę. Brawo. Panowie. Jeszcze dodam. Słuchacie Kreona, Tezeusza, teraz mnie. Brawo. Dodam. Ja jeszcze nie skończyłem. Pragnę, byśmy ciężar... Powiem jeszcze tyle, że jeżeli mnie przewrócicie... Dobrze, wróćmy do... Przepraszam.
Jak już powiedziałem, słuchajcie Kreona, Tezeusza, teraz mnie. Po co? Nie słuchajcie nas, słuchajcie siebie, bo nikt od was samych nie chce dla was lepiej. Dlatego właśnie pracujcie na siebie, na swoje... Pragnę, byśmy ciężar dźwigali razem. A ja dodam, że waszą przyszłością, przeszłością i teraźniejszością jestem ja. Jestem ja. Pracujcie na siebie! Na swoje szczęście i gospodarkę. Nikt od was samych nie chce dla was lepiej. Najważniejsze jest to, że ci, którym leży na sercu, które rano chodzi na 4 nogach, w południe na 2, a wieczorem na 3. Co to za zwierzę, które rano przytula swego przyjaciela, w południe go zabija, a wieczorem opłakuje? Co to za zwierzę, które rano sieje zboże, w południe je pali, a wieczorem głoduje? Co to za zwierzę, które rano podąża za stadem, w południe je opuszcza, a wieczorem się skarży, że je zostawili? Co to za zwierzę, które rano woli trupy od żywych, w południe zmienia żywych w umarłych, a wieczorem jako trup dopomina się u żywych uwagi? Co to za zwierzę, które rano się boi, w południe się boi, a wieczorem się boi? Co to za zwierzę, które rano się boi, w południe się boi, a wieczorem się boi? Co to za zwierzę? 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 Co to za zwierzę?